Witajcie przyjaciele, w dzisiejszym odcinku zobaczycie Gdańsk oraz Gdańskie Muzeum Bursztynu. Do nagrania tego odcinka zainspirował mnie pewien mieszkaniec włoskiego miasteczka Belmonte Piceno, co łączy 500-tysięczny Gdański to małe miasteczko we Włoszech. Oczywiście jest to bursztynowy szlak. Zanim jednak opowiem wam historię bursztynowego szlaku, pokażę kawałek Gdańska, no i nasze wspaniałe Muzeum Bursztynu. Zapraszam do oglądania. Pierwsze zapiski dotyczące istnienia Gdańska możemy znaleźć w historii żywota świętego Wojciecha, spisanego pod koniec X wieku. Historię tą napisał Jan Kanapariusz, przebywający wówczas w Rzymie. Miasto jest położone w południowej części Morza Bałtyckiego nad rzeką Motławą oraz jej kanałem, który styka się bezpośrednio z Gdańską Starówką. Przy wyjściu ze Starówki prowadzącym przez Bramę Zieloną znajduje się Most Zielony. Jest to miejsce powszechnie uczęszczane przez turystów przyjeżdżających do Gdańska i robiących pamiątkowe zdjęcia na tle Starego Miasta. W bezpośrednim sąsiedztwie Starego Miasta znajduje się wiele hoteli, które są w stanie przyjąć każdego, kto chciałby odwiedzić nasze miasto i na własne oczy podziwiać jego piękno. Brzegi Motławy obfitują obecnie w liczne restauracje oraz sklepy z pamiątkami. Można w nich kupić m.in. wyroby z bursztynu. Wyroby takie są również sprzedawane w dużych ilościach latem na straganach w czasie corocznego jarmarku dominikańskiego, jak również o każdej porze roku na ulicy Długiej. Starsze budynki na Starówce są często przemieszane z nowoczesnymi, jednakże zachowany jest dawny styl, który nie koliduje z zarysem miasta i nie psuje ogólnego wrażenia. Rozwój Gdańska w szybkim tempie nastąpił w XI wieku, po tym jak do miasta zaczęli napływać kupcy ze Skandynawii i Niemiec. Podstawowym wówczas zajęciem gdańszczan było rybołówstwo oraz handel. Handlowano m.in. bursztynem, który był bardzo ceniony na zachodzie i południu Europy. Charakterystyczną i jedną z najbardziej znanych budowlą Gdańska jest pochodzący z XV wieku żuraw. Służył on przede wszystkim do załadunku i rozładunku towarów prosto ze statku, co znacznie usprawniło ten proces. W XIV wieku powstał najwyższy budynek gdańskiej Starówki – ratusz miejski. Ratusz znajduje się przy głównej ulicy Starówki, czyli ulicy Długiej, w bezpośrednim sąsiedztwie fontanny Neptuna. Fontanna Neptuna pojawiła się na Starówce w początkach XVII wieku, w pobliżu dworu Artusa. Bóg morza został wykonany przez flamandzkiego rzemieślnika Piotra Husena i następnie umieszczony na cokole. Fontanna po licznych perypetiach związanych z jej budową została uruchomiona i oddana do użytku w roku 1633. Drugim co do wysokości budynkiem Starego Miasta jest Bazylika Mariacka. Ta mająca prawie 80 metrów wysokości budowla została zbudowana w XIII wieku i nazywana jest Koroną Gdańska. To tyle, jeśli chodzi o kilka faktów związanych z bogatymi dziejami Gdańska. Nadszedł czas, żeby zabrać was do perły naszego miasta i Muzeum Złota Bałtyku, zwanego potocznie Bursztynem lub Jantarem. A teraz jesteśmy w pobliżu gdańskich średniowiecznych młynów. Tutaj znajduje się mały młyn, natomiast po lewej mojej stronie duży młyn. Obydwa pochodzą z XIV wieku i właśnie w dużym młynie znajduje się Muzeum Bursztynu. Zobaczycie, jakie ciekawostki można tu zobaczyć. Zapraszam do zwiedzania. Początki bursztynowego szlaku, który przebiegał przez ziemie polskie i kończył się u wybrzeży Morza Śródziemnego, są datowane na I-II wiek przed naszą erą. Prawdziwy jego rozkwit nastąpił jednak na początku ery nowożytnej i jest datowany na około I lub II wiek nowej ery. Dzięki jego rozkwitowi miasta położone wzdłuż bursztynowego szlaku szybciej się powiększały i rozwijały.
Skorzystał na tym również Gdańsk, do którego sprowadzano jantar z południowej oraz południowo-wschodniej części Morza Bałtyckiego, między innymi z okolic obecnego Królewca. Do Gdańska przybywali również kupcy z Rzymu, właśnie w poszukiwaniu bursztynu. Przedmiotem handlu oraz wymiany za bursztyn były futra zwierząt, rzymskie tkaniny, wino oraz inne towary. Najbardziej ceniony przez Rzymian bursztyn był w kolorze białym. Niektóre jego odłamki były dla nich wręcz bezcenne. Cenny był również ten w kolorze złota, wykorzystywany później w medycynie. Świadectwem przebywania w Gdańsku Rzymian mogą być m.in. wykopane podczas budowy parkingu w pobliżu Urzędu Miasta stare rzymskie monety, a dowodem na handel z nimi może być również bursztyn znaleziony na drugim końcu bursztynowego szlaku w pobliżu włoskiego miasteczka Belmonte Piceno, o którym wspomniałem wcześniej. Zachodni kupcy chętnie kupowali w Gdańsku bursztyn, ponieważ wierzyli, że ma on magiczną moc, wykorzystywali go do wyrobu biżuterii, a także wierzyli, że jest w stanie leczyć. Obecnie również wykorzystuje się go do leczenia, sporządzając rozliczne lekarstwa i nalewki. Droga bursztynowego szlaku przebiegała od Gdańska poprzez Toruń, następnie w kierunku Śląska, z kolei przez Czechy, Austrię, a następnie omijając większe góry prosto do Italii, głównie w kierunku wybrzeży Morza Śródziemnego oraz do bezpośrednich jego okolic. Jako ciekawostkę trzeba dodać, że pokonanie wówczas bursztynowego szlaku z Rzymu do Gdańska musiało zająć od 2 do 3 miesięcy. W tym czasie często dochodziło do napadów na takie karawany, więc musiały one posiadać własną ochronę, taką, która była zdolna odeprzeć nieoczekiwany atak. Oprócz tego bezpieczeństwa karawany kupieckiej na większej części szlaku strzegły odpowiednio na terenach rzymskich rzymskie władze, a na pozostałych poszczególne plemiona, którym zależało na handlu z rzymskimi przybyszami. Szlak najintensywniej rozwinął się między II a III wiekiem naszej ery. Wzdłuż szlaku powstało wiele pomniejszych osad i miejscowości, które były naturalnym miejscem odpoczynku dla coraz liczniej wędrujących kupców. Jak widzieliście, Muzeum Bursztynu zawiera wiele ciekawych eksponatów, jak i pamiątek, które można nabyć w miejscowym sklepie. Mnie osobiście najbardziej podobały się te kawałki bursztynu, które zawierały inkluzję. Inkluzję, czyli drobne zwierzęta oraz owady. Na tym kończymy zwiedzanie Muzeum Bursztynu, a teraz przeniesiemy się do zamku w Malborku. Obecnie jesteśmy w mieście Malbork. Malbork, jak wiecie, znany jest z produkcji papierosów typu Marlboro. No oczywiście taki żart. Jesteśmy tutaj dlatego, że w tle za mną znajduje się Zamek Krzyżacki, średniowieczny. Zapraszam do zwiedzania. Wszyscy, którzy chcą zwiedzić zamek w Malborku, mogą skorzystać z 2 opcji. Pierwsza to taka, że można wynająć przewodnika, który nas oprowadzi. Ewentualnie można skorzystać z takiego przenośnego systemu audio, który nam opowie historię zamku, no i oprowadzi po jego wszystkich komnatach. Zapraszam do oglądania. Zamek w Malborku został zbudowany nad brzegiem rzeki Nogat. Początek jego budowy jest datowany na rok 1280, a ostatecznie został ukończony w połowie XV wieku, czyli budowa zajęła około 150 lat. Zamek w większości zbudowany został z cegieł i jest to największy ceglany zamek w Europie i na świecie. Do jego budowy zużyto około 30 milionów cegieł. Oprócz naturalnej przeszkody w postaci rzeki, dostępu do zamku strzegły również zbudowane fosy. Sam zamek składa się z 3 części. Zamku Wysokiego, do którego należy dziedziniec, krużganek oraz kościół Najświętszej Maryi Panny. Zamku Średniego,
z kaplicą świętego Bartłomieja, 3 refektarzami, pałacem wielkich mistrzów oraz wieżą o nazwie Kurza Noga. Trzecia część to zamek średni składający się z przedzamcza, z m.in. kaplicą świętego Wawrzyńca i zabudowaniami gospodarczymi. W 1309 roku zamek stał się stolicą zakonu krzyżackiego. Po wielu konfliktach w roku 1410 doszło do wielkiej bitwy Królestwa Polskiego z zakonem, która w rezultacie zakończyła się klęską zakonu i śmiercią wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Urlicha von Jungingena. Zapiski w kronikach z tamtego okresu świadczą o tym, iż latem 1411 roku po klęsce zakonu w bitwie pod Grunwaldem podczas oblężenia zamku zdrajca znajdujący się w nim w czasie pobytu najważniejszych osób zakonu miał wywiesić za oknem czerwoną flagę. Był to znak dla oblegających, którzy zaplanowali, że wystrzelona z armaty 80-kilogramowa kula wleci do pomieszczenia i uderzy w jedyny filar podtrzymujący całą konstrukcję. Kula ominęła jednak go o 6 cm. Fragment tej kuli tkwi do dzisiaj w murach zamku nad kominkiem refektarza letniego. W efekcie oblężenia zniszczono basztę wróblą i skrzydła zachodniego zamku średniego. Mimo takich incydentów jak ten, zamek w Malborku nigdy nie był przez Polaków zdobyty. Jako ciekawostkę trzeba nadmienić, że dzięki małemu fortelowi został on od zakonu po prostu odkupiony. Zamek był w swojej historii dwukrotnie poważnie zdewastowany. Ostatni raz podczas II wojny światowej. Jego ostatnia rekonstrukcja nastąpiła po wojnie w roku 1947, dzięki czemu możemy teraz podziwiać zamek w całej jego okazałości. Ostatecznie w 1997 roku budowla została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jeśli chodzi o bursztyn, to Krzyżacy w czasie swego panowania na tych ziemiach zabronili miejscowej ludności jego zbioru i posiadania. Samodzielnie zajęli się jego wydobyciem, skupem oraz handlem. Swoją rolę odegrał również opanowany przez zakon krzyżacki Gdańsk, ponieważ stał się on głównym ośrodkiem skupu tego surowca na Pomorzu. Handlem oraz wywozem bursztynu poza granice państwa zakonnego zarządzał tzw. Wielki Szafarz, którego siedzibą był zamek w Królewcu, natomiast dochody ze sprzedaży należały do wielkiego marszałka zakonu. Urzędnicy odpowiedzialni za pozyskiwanie bursztynu byli zobowiązani odsprzedawać go wyłącznie wielkiemu szafarzowi. Pozyskiwaniem bursztynu zarządzał m.in. komtur zamkowy w Elblągu. Szukając śladów krzyżackich w Elblągu, wybrałem się do Muzeum Historycznego, ale tropów odnalazłem niewiele. Mimo to warto odwiedzić to miejsce i cofnąć się w czasie choćby o 100 lat. No, jestem jeszcze w Malborku. Oczywiście zabrałem ze sobą nieodłączny wykrywacz metali. Zawsze warto spróbować, może jakieś cenne znaleziska się znajdzie. Tutaj mam jakiś sygnał. Zobaczymy, co to jest. O, no proszę. Średniowieczne monety. No, posypało się krzyżakom. No oczywiście to taki żart. W tej chwili już tutaj nic się raczej nie znajdzie. Wszystko jest przeorane. Poza tym trzeba mieć zgodę konserwatora zabytków, żeby w takich miejscach poszukiwać, ponieważ w Polsce wymagana jest taka zgoda, nie można sobie tak chodzić i szukać. No i cóż, przeniesiemy się w tej chwili z Malborka do Elbląga. Tam znajduje się Muzeum Historyczne, w nim oczywiście kolekcja bursztynu. Zapraszam do zwiedzania. A ja jestem już w Elblągu przed Muzeum Historycznym. Za chwilę wchodzę do środka. Zobaczymy, co ciekawego to muzeum nam pokaże. Być może, że znajdziemy również tutaj ślady bursztynowego szlaku. Zapraszam do zwiedzania.
Muzeum Historyczne w Elblągu, jak widać, jest poświęcone historii trochę nowszej. Niemniej ślady bursztynowego szlaku znajdują się i tutaj. Widziałem tam właśnie surowiec do produkcji biżuterii, naszyjników. Zawsze warto tutaj przyjechać i pozwiedzać. Mimo wszystko do Elbląga zapraszam. I to już wszystko w dzisiejszym filmie. Jestem w tej chwili na plaży w gdańskim Brzeźnie. Chciałbym Was serdecznie pozdrowić, w szczególności mieszkańców Belmonte Piceno. Jak widać, Wasze miasteczko jest również przepiękne, ze swoimi uliczkami, domami, pięknie położone. Mam nadzieję, że pokusicie się o odwiedzenie Gdańska, chociaż dzieli nas oczywiście 2000 km. Niemniej, jeżeli ktoś pasjonuje się bursztynem, zabytkami, serdecznie zapraszam. Mam ze sobą odpowiedni sprzęt do połowu bursztynu. Mam nadzieję, że dzisiaj cokolwiek uda mi się znaleźć. Jeżeli nie, to trudno, ale mam nadzieję, że będziecie trzymali za mnie kciuki. Do następnego, przyjaciele. Cześć!